Aktualna wojna na Ukrainie pokazała szczególnie nam, Europejczykom, że nawet w XXI wieku i intensywnym rozwoju cywilizacyjnym pokój i dalszy stabilny progres gospodarczy wcale nie jest czymś, czego możemy być pewni. Sam tylko fakt, że nagle z kraju postrzeganego przez zachodnioeuropejskich rządzących za rusofobów staliśmy się jednym z najważniejszych państw wschodniej flanki NATO i równie ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. My zamierzamy kontynuować wspieranie naszych sojuszników w Europie i przesyłać pewną wiadomość, że będziemy bronić każdego cala terytorium NATO. Co zresztą możemy, choć nie musimy boleśnie odpokutować, uzmysławia nam, jak na naszych oczach dochodzi do znaczących zmian geopolitycznych, gdzie na arenie międzynarodowej nasz kraj stał się integralnym elementem tych przetasowań. Sam drobny szczegół, że lotnisko Rzeszów-Jasionka, zlokalizowane nieopodal granicy z Ukrainą i Białorusią, stało się najważniejszym z logistycznego punktu widzenia hubem podczas prowadzonego za naszą wschodnią granicą konfliktu, jest jednym z najlepiej strzeżonych miejsc w Europie, a terytorium Polski pozostaje strategicznym miejscem działań sił NATO w kontekście rosyjsko-ukraińskiego konfliktu zbrojnego, świadczy o powadze całej sytuacji. Dość szybka, żeby nie powiedzieć błyskawiczna procedura przystąpienia do sojuszu natowskiego Finlandii i Szwecji, które 18 maja 2022 roku jednocześnie złożyły wnioski o akcesję do NATO. To wszystko z pewnością wielu z nas uzmysławia chyba najlepiej poziom ryzyka, z jakim mamy do czynienia, nie tylko my Polacy, ale cała Europa i pośrednio spora część świata. Czy zatem grozi nam globalna wojna, czy może po prostu civis pacem parabellum? Tego, co znaczą te słowa, dowiecie się za chwilę, choć obstawiam, że większość z nas słyszała je wielokrotnie w języku polskim lub łacinie. Zanim jednak przetłumaczymy je z łaciny na polski, bo jak mawiał Rej, Polacy nie gęsi własny język mają, to muszę gorąco podziękować Wam za aktywność w komentarzach, wszystkie kciuki i generalnie motywujące mnie i mój zespół wasze wsparcie. Bez was byłoby jeszcze ciężej to wszystko ogarnąć. A teraz jedziemy już z dzisiejszym materiałem. Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny. Tyle znaczą wspomniane słowa i najwyraźniej wiele państw, w tym Polska, wzięło sobie do serca tą ponadczasową maksymę. Bo jak inaczej traktować ogromne wydatki europejskich i nie tylko europejskich państw na zbrojenia i cele ściśle powiązane z kwestiami militarnymi? Eksperci wciąż nie chcą mówić o III wojnie światowej. Prezydent Biden jest bardzo zaniepokojony prowokacjami, które mogłyby rozpocząć III wojnę światową. Czy rozumiesz jego obawy i czy zgadzasz się, że nie potrzeba dużo, żeby skończyć to III wojną światową? Cóż, nikt tak naprawdę tego nie wie. Możliwe, że już się rozpoczęła. I jakie jest prawdopodobieństwo tej wojny, jeśli Ukraina upadnie? Jeśli Ukraina upadnie, to naprawdę ciężko będzie to zweryfikować. Ale obawy przed taką eskalacją konfliktu istnieją od dawna, również wśród zwykłych ludzi, w tym Rosjan, którzy są przeciw Putinowi i wojnie. Nie chcę umierać, nie potrzebuję tej wojny i nie popieram Władimira Putina. Opuszczam Rosję, bo nie lubię sporów i korupcji. Ale to, z czym mamy do czynienia, najlepiej określił podczas jednego ze swoich wystąpień amerykański prezydent Joe Biden, stwierdzając, że wysyłamy tam nasz sprzęt bojowy, nasze wojska, samoloty, pilotów i czołgi. Nie oszukujmy się, to jest III wojna światowa. Ale spójrz na to tak. Wizja tego, że będziemy wysyłać ekwipunek ofensywny. I nasze samoloty, czołgi i pociągi trafią tam z amerykańskimi pilotami i amerykańską załogą. Musisz zrozumieć i nie oszukiwać siebie. Nieważne co powiesz, to jest to III wojna światowa. Stąd NATO nie kwapi się do bezpośredniej interwencji na Ukrainie, czy na przykład szybszego przekazaniu samolotów F-16, bo ryzyko bezpośredniej konfrontacji z Rosją wciąż wydaje się duże, nawet z powodu regularnych gróźb kierowanych pod adresem państw zachodnich lub samej Polski. Tak, dla ludzkości to będzie globalna katastrofa. Dla świata to będzie globalna katastrofa. Ale ja jako obywatel Rosji i głowa państwa rosyjskiego chcę zadać takie pytanie. A po co nam świat, jeśli w nim nie będzie Rosji? A incydenty jak ten ostatni z białoruskimi helikopterami lub ćwiczeniami wagnerowców tuż przy polskiej granicy czynią sytuację jeszcze bardziej napiętą. Ta geopolityczna beczka prochu zmusza wiele rządów do zmiany priorytetów i przeznaczania ogromnych środków finansowych dla polepszenia swojej gotowości wojskowej. Jeszcze nigdy od czasów zakończenia zimnej wojny nie było takich napięć jak obecnie.
Oficjalnie wprawdzie globalne wydatki na wojsko zaczęły dynamicznie wzrastać już od 1999 roku, ale po chwilowym spowolnieniu w latach 2010-2015 okazuje się, że dziś zakres wydatków na zbrojenia zdecydowanie uległ zwiększeniu. I co równie istotne, to problem ten nie tyczy się tylko naszego regionu, z uwagi na działania zbrojne za naszą wschodnią granicą, bowiem na świecie potencjalnych punktów zapalnych jest zdecydowanie więcej. Wiele wskazuje na to, że społeczność międzynarodowa wkroczyła w nową erę kryzysu. Już w 2022 roku 29 europejskich państw zobowiązało się przeznaczyć prawie 210 miliardów dolarów na fundusze obronne. I ta kwota ciągle wzrasta. Według najnowszych danych opracowanych przez Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem w Sztokholmie, już w 2021 roku świat pierwszy raz w swojej historii przekroczył barierę 2 bilionów dolarów na zbrojenia. Natomiast w 2022 roku światowe wydatki wojskowe osiągnęły kolejny rekordowy poziom – 2,24 biliona dolarów. Gdy rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała gwałtowny skok wydatków wojskowych w całej Europie. Tym samym globalne wydatki wzrosły 8. rok z rzędu, jak podał Sztokholmski Instytut. Zatem wspomniane zjawisko nie powinno nas raczej nastrajać optymistycznie, czy też przerażać. Tym bardziej, że w teorii wciąż sprowadza się to również do wspomnianej maksymy. Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny. Jako skutecznego narzędzia odstraszania. To pokazuje nam, że wojna na Ukrainie i ogólna atmosfera niepokoju sprawiła, że tylko w samej Europie nastąpił 13% wzrost, najwyższy od ponad 30 lat. Zdecydowana ich większość była związana z Rosją i Ukrainą, ale inne kraje również zwiększyły wydatki wojskowe w odpowiedzi na rosyjskie zagrożenie. Ciągły wzrost globalnych wydatków wojskowych w ostatnich latach jest oznaką tego, że żyjemy w coraz bardziej niepewnej sytuacji geopolitycznej, przez co wiele państw wzmacnia siłę militarną w odpowiedzi na pogarszające się warunki bezpieczeństwa, których poprawy nie przewidują w najbliższej przyszłości. Bardzo obrazowym przykładem tego, jakie podejście przed 2022 rokiem miały kraje członkowskie NATO, jest fakt, że kiedy w 2014 roku zobowiązały się, że w ciągu najbliższej dekady zwiększą wydatki na obronność do 2% PKB, to w 2021 roku ten cel wciąż był odległy i spełniało go zaledwie 8 z 29 państw sojuszu, a aż 11 państw przeznaczyło na zbrojenia środki mniejsze niż 1,5% PKB. Prawdziwy i wyraźny niepokój zrodził się po 24 lutego 2022 roku. Podjąłem decyzję o przeprowadzeniu specjalnej operacji wojskowej. Jej celem jest ochrona ludzi, którzy od 8 lat są zastraszani i poddawani ludobójstwu przez reżim kijowski. Gdy kraje sąsiadujące z Rosją lub niegdyś wchodzące w skład strefy wpływu Związku Radzieckiego zdały sobie sprawę z możliwego i całkiem realnego zagrożenia ze strony Kremla. Dobrymi tego przykładami są Finlandia i Litwa. Wojna na Ukrainie nauczyła nas, że społeczeństwo zarówno przed, jak i po wojnie światowej nie chciało zaakceptować rzeczywistości i wierzyło, że nie może być wojen. Takie straty w Europie, miliony zabitych, zniszczony przemysł, upadłe państwa. Dlatego myśleli, że to nie może się powtórzyć. Niestety świat jest tak urządzony, że wojny były, są i będą, nawet w Europie. Gdzie w przypadku pierwszych wydatki nagle wzrosły o 36%, a na Litwie o 27%. Na dodatek w kwietniu tego roku Finlandia, której granica z Rosją rozciąga się na długości około 1340 km, została 31 członkiem NATO. Natomiast kolejny skandynawski kraj, czyli Szwecja, która ponad 200 lat unikała sojuszy wojskowych, okazuje się być za sprawą tureckiej aprobaty dotyczącej dołączenia Szwecji do sojuszu na ostatniej prostej, by stać się członkiem natowskiego bloku. Co wydaje się być równie istotne z punktu widzenia sojuszu, to fakt, iż tak fińska, jak i szwedzka armia są wręcz ukierunkowane w swoich szkoleniach do walki z Rosją jako ich historycznym wrogiem. Jak podkreślał to w jednym ze swoich wywiadów Robert Clark, dyrektor do spraw obrony i bezpieczeństwa w brytyjskim think tanku Civitas i zarazem brytyjski weteran na łamach The Telegraph, tak Szwecja, jak i Finlandia, która przystąpiła do NATO w kwietniu,
wskazywały inwazję Rosji na Ukrainę jako powód porzucenia trwającej od dziesięcioleci neutralności i podjęcia starań o przystąpienie do sojuszu. Clark wskazał również, że kolejnym istotnym szczegółem wagi Szwecji w natowskich strukturach jest zaawansowana technologia sprzętu posiadanego przez tamtejszą armię, jak na przykład jej okręty podwodne uznawane za jedne z najlepszych na świecie i prawie całkowicie niewykrywalne nawet przez najlepsze amerykańskie jednostki. Poza tym szwedzkie siły powietrzne mają również światowej klasy odrzutowce, w tym takie, które mogą startować z autostrad zamiast z lotnisk. Opracowaliśmy samolot z zamiarem pokonania innych samolotów. Co nie jest domeną zbyt wielu jednostek powietrznych. Zwrócił on także uwagę na istotne położenie geograficzne Szwecji, które daje NATO nową przewagę w walce z Rosją. Możemy więc śmiało uznać, że atak Rosji na Ukrainę sprawił, że wydatki na obronność zyskały na znaczeniu, doprowadzając do wzmocnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego, a nie jak mogło wydawać się moskiewskim rządzącym, jego osłabienia. Rządy wielu państw publicznie deklarowały, że zwiększą nakłady na zbrojenia. Z przeprowadzonych analiz ekonomicznych wynika natomiast, że w tym roku kraje NATO i Szwecja jako kandydat i niemal pewny przyszły członek sił przeznaczą na zbrojenia średnio 1,9% PKB. Polska natomiast stała się absolutnym rekordzistą i nasze wydatki według dostępnych analiz mają sięgać 4,3% PKB. Polacy celowo angażują się we wzmacnianie i modernizację swoich sił zbrojnych. Nabierają rozpędów w tym kierunku. Pod względem potencjału militarnego stają się jedną z najsilniejszych armii w Europie. Pod względem liczby czołgów, artylerii i wielu innych wskaźników już teraz wyprzedzają takie kraje jak Wielka Brytania i Niemcy. Co oznacza wzrost o 2,1 punktu procentowego w stosunku do 2021 roku. Mówimy nie tylko o czołgach, ale także o samolotach. W szczególności o tych, które kupiliśmy od Korei Południowej. Są one bardzo podobne do amerykańskich F-16. Odchodzimy od broni postsowieckiej, ponieważ jej zasoby są na wyczerpaniu. Nakłady na obronność relatywnie do PKB zwiększają także takie kraje jak Estonia, Węgry i Rumunia. Ekonomiści z IFO szacują, że Polska na obronność w tym roku wyda prawie 17 miliardów więcej euro niż przewidywane minimalne 2% PKB. Należy tu także podkreślić, iż nasz kraj wcale nie należy do państw, gdzie zwiększenie wydatków na zbrojenia cieszy się wyjątkowym poparciem społecznym. Tym bardziej, że w 2022 roku tylko niecałe 40% ankietowanych Polaków uważało, iż większe wydatki na obronność są uzasadnione. Jak się jednak okazuje z badań Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem, także rosyjskie wydatki wojskowe wzrosły. W 2022 roku o około 9,2% do niespełna 90 miliardów dolarów, co w zasadzie odpowiadało nieco ponad 4% rosyjskiego PKB w 2022 roku w porównaniu z 3,7% w 2021 roku. Czyli około 877 miliardów dolarów w roku 2022, co stanowiło 39% całkowitych światowych wydatków na cele wojskowe. Wzrost był w dużej mierze, co zrozumiałe, spowodowane bezprecedensowym poziomem finansowej pomocy wojskowej udzielanej Ukrainie. Według think tanku amerykańska pomoc wojskowa dla Ukrainy wyniosła w 2022 roku 19,9 miliarda dolarów i wciąż sukcesywnie rośnie, biorąc pod uwagę kolejne pakiety pomocowe przekazane w 2023 roku. Poruszając temat rosnących wydatków na cele militarne, nie możemy zapomnieć o Chinach, które są drugim co do wielkości krajem łożącym ogromne środki na wojsko, przeznaczając tylko w 2022 roku na ten cel bez mała 300 miliardów dolarów, czyli o 4,2% więcej niż w 2021 roku, a to również stanowi kolejny wzrost rok do roku. Pozostając przy krajach azjatyckich, Japonia wydała 46 miliardów dolarów na wojsko w 2022 roku, co stanowi wzrost o 5,9% w porównaniu z rokiem poprzednim, będąc najwyższym poziomem japońskich wydatków wojskowych od 1960 roku. Jako rząd japoński musimy sprawić, by nasze operacje obronne były bardziej efektywne.
aby odpowiadały coraz bardziej surowym warunkom bezpieczeństwa. Japonia i Chiny tym samym przewodziły wydatkom wojskowym w Azji i Oceanii, które wyniosły 575 miliardów dolarów. Z pewnością sytuacja ta jest także ściśle powiązana z napięciami w Azji Wschodniej dotyczącymi Tajwanu, który Pekin wciąż uważa za część swojego terytorium. Chiny roszczą sobie również prawa do prawie całego Morza Południowochińskiego, głównego szlaku handlowego, którego części są również przedmiotem roszczeń takich krajów jak Filipiny, Wietnam i Malezja. Japonia i Chiny są również uwikłane w spór o wyspy leżące na północny wschód od Tajwanu. Tokio również wciąż spiera się z Moskwą o Wyspy Kurylskie, które leżą na północny wschód od Hokkaido i zostały zajęte przez Związek Radziecki pod koniec II wojny światowej. Jak sami mogliście więc dziś zauważyć, takich potencjalnych punktów zapalnych na mapie świata jest sporo, a i tak wszystkich dzisiaj nie omówiliśmy. Rosnące wydatki na cele militarne nie powinny nas więc przesadnie dziwić, bowiem jak ostatnimi czasy mogliśmy się przekonać, pozornie stabilna sytuacja i pokój może zostać zakłócony szczególnie w przypadku niefrasobliwych lub wręcz głupich zachowań polityków oderwanych od rzeczywistości, a siedzących w swoich wypasionych gabinetach i posyłających innych na śmierć. Podsumowując dzisiejszy materiał, to coraz bardziej wydaje mi się prawdopodobne, że przypadek Ukrainy jest klasycznym błędem w zimnej kalkulacji popełnionym tak przez samą Rosję, jak i Stany Zjednoczone, włącznie z przywódcami zachodniego świata. Z czysto teoretycznego punktu widzenia politycy myśleli, że Rosja napadnie kolejny raz na Ukrainę, zabierając w ciągu kilku dni to, co zechce. A dobrzy wujkowie z Zachodu zaproponują ukraińskiemu prezydentowi schronienie w bezpiecznym miejscu i tworzenie rządu na uchodźstwie. Coś wam to pewnie przypomina. Tylko okazało się, że jak on sam powiedział, ja potrzebuję broni, a nie podwózki. A kiedy Biden i administracja zaoferowała mu ewakuację, odpowiedział: potrzebuję amunicji, nie podwózki. I zdecydował się ze swoim narodem bronić własnej ziemi. Dopiero wówczas podjęto decyzję o tym, że może jednak warto im pomóc. A my, Polacy, stanęliśmy przed największym w naszej historii kryzysem migracyjnym, z którym pośrednio borykamy się do dziś. Musimy jednak przy tym wszystkim pamiętać, że wielka wojna pomiędzy 2 lub 3 mocarstwami posiadającymi broń nuklearną, jak w przypadku militarnego zaangażowania się np. Chin, w opozycji do USA, byłaby tragicznym w skutkach i nieprzewidywalnym do końca splotem wydarzeń, który najpewniej doprowadziłby do zagłady wszystkiego, co znamy. Konfrontacja między NATO a Rosją będzie oznaczać trzecią wojnę światową. Coś, czemu za wszelką cenę musimy przeciwdziałać. I takie konsekwencje są niestety jak najbardziej prawdopodobne w przypadku kumulacji kilku negatywnych czynników. Jednym ze sposobów ewentualnego zmniejszenia ryzyka wojny są więc regularne rozmowy i wręcz krystalicznie czyste intencje wszystkich zaangażowanych stron. Tylko jest jeden problem w tym wszystkim, że coraz częściej dochodzę do wniosku, że tu każdy każdego chce ograć. Rosja oczywiście zdaje sobie sprawę, że członkowie Sojuszu Natowskiego będą w teorii bronić pozostałych krajów NATO, jeśli zostaną one zaatakowane. Z drugiej zaś strony robi wszystko, by całkowicie zniszczyć zagrażającą jej interesom ukraińską gospodarkę i sprowokować Polskę lub generalnie Sojusz Natowski, aby mieć pretekst do ewentualnych agresywniejszych działań. Choćby dlatego, pomimo wielu dzielących nas różnic, pomimo tego, że naszym światem rządzą niestety chorzy na władzę i pieniądze politycy i nikt w gruncie rzeczy nie jest nieskazitelny, szukajmy tego, co nas łączy, a nie dzieli, bo wrogów źle nam życzących od wieków mieliśmy tych samych. I najlepiej, również nie będąc ideałem, podsumował to właśnie on. Ale jest to też wasza wielkość. Jest to walka o naszą wolność, ale też walka o waszą wolność. Jest to wspólna historia wielkich narodów. Daj Boże nam zwyciężyć. Niech żyje wolna Polska. Niech żyje wolna Ukraina. Tyle na dziś i pamiętajcie, mnie, jako Polaka, też wiele kwestii mocno wkurza, włącznie z ostatnim wezwaniem naszego ambasadora na dywanik. Ale dawanie wiary politykom, wielkim grupom medialnym i szczującym nas na siebie trollom nie będzie miało dla żadnego z naszych krajów pozytywnego zakończenia. Tyle na dziś.
Bardzo dziękuję Wam za dzisiejszą uwagę i wnioski, jak zwykle pozostawiam Wam. Cześć! Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty proste to jak drut. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Weźmie się do roboty, zdrowy.